Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. W kolejnej kosmetyczce miesiąca mamy już maj, więc czas wybrać sobie produkty do używania i do testowania, bo będę miała również jedną nowość, którą chciałabym dzisiaj z Wami wypróbować, ale przejdźmy sobie najpierw do podsumowania ubiegłomiesięcznej kosmetyczki. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. W kwietniu używałam kilku swoich ulubieńców i jednym z nich był bronzer z Hourglass, to jest Ambient Lighting Bronzer w odcieniu Nude Bronze Light. Te nazwy mnie po prostu dobijają długie i bardzo przyjemnie mi się go używało, bo jest bardzo wygodnym kosmetykiem, takim intuicyjnym, że nie trzeba myśleć w trakcie aplikacji. Używałam też sobie tego bronzera z Pixi i już Wam powiem, że będę za nim tęskniła w tym miesiącu, bo mega przyjemnie mi się używało. To jest niby bronzer, ale jest dosyć jasny, więc ja go używam jako rozświetlacz. Jest przepiękny do takich lekkich, codziennych makijaży. Daje naprawdę bardzo ładny efekt glow i bardzo ładny ma odcień. Bo to nie jest taki złoty, tylko taki beżowo-brązowy i bardzo ładnie wtapia się w skórę. Myślę, że sobie wrócę może w jakieś letnie miesiące do niego, jak wiecie, będzie słoneczko, będzie lekka opalenizna na skórze, to on będzie fajny, więc przypuszczam, że niedługo się z nim zobaczymy ponownie. Używałam też mojej kochanej paletki Italian Spritz. Żałuję, że nie miałam zbyt wielu okazji jej użyć, bo uwielbiam ją, ale parę razy zdarzyło mi się. Chętnie bym zostawiła ją i w tym miesiącu, żeby się nią nacieszyć. Słuchajcie, tak jak lubiłam ją i tak jak ją kupiłam z myślą, że po prostu to jest paletka dla mnie, to wciąż tak uważam, że ona po prostu jest stworzona dla mnie. Uwielbiam tą paletkę i cieszę się, że ją mam. Używałam też sobie podkładu Natural z Glam Shopu. Powiem Wam, że to jest naprawdę spoko podkład. On naprawdę bardzo ładnie wygląda na skórze, tak naturalnie. Krycie ma takie średnie akuratne, ładnie się utrzymuje i jeszcze ma, wiecie, fajny skład, bez talku, bez mikroplastiku i no tylko tam ta pompeczka trochę mi kiepsko chodzi, ale poza tym to jest naprawdę spoko podkład. Może jak ktoś by z Was się chciał przerzucić na bardziej naturalne składy, to uważam, że jest to podkład warty wypróbowania. Puder Paese jęczmienny ładnie wygląda, ale dla mnie jest za delikatny. No i z takich nowości, no to sobie używaliśmy troszeczkę tych produktów z Belle i Fog in the Garden, czyli moich ulubieńców do ust i ich używałam naprawdę często. I tej konturówki, i tintu, i tych kolorków welurowych były naprawdę cudowne. I różu też używałam bardzo często. Jestem z nich bardzo zadowolona i jestem pewna, że wszystkie z tych produktów, które tutaj trzymam w rękach, zostają ze mną, bo wiele jednak rzeczy, które testuję, których używam, no one prędzej czy później gdzieś tam pójdą w świat. I nawet nie dlatego zawsze, że po prostu są kiepskie, ale dlatego, że nagromadza mi się dużo rzeczy. Wiecie, że staram się gdzieś tam na bieżąco dzielić się różnymi kosmetykami, ale jak mam takich, wiecie, swoich takich mniamniuśnych ulubieńców, no to wiadomo, że zostają i myślę, że właśnie te doustowe rzeczy na 100% i ten róż zostaje ze mną w mojej kolekcji. Kosmetyczkę Maję zaczniemy sobie natomiast od nowości. Dostałam taką przesyłkę PR-ową od Hean i mamy tutaj nowy krem BB, to jest BB Serum i korektor. Zobaczcie w ogóle, jak ładnie ta paczka wygląda. I tutaj mamy informację o nowym kremie BB, który ma łączyć sobie makijaż, pielęgnację i ochronę. Ma mieć średnie krycie, satynowe wykończenie, ma maskować niedoskonałości, wyrównywać koloryt, ma dużo składników aktywnych, takich jak witamina C, kwas hialuronowy, jagody goi, Physiogen LPF, olej makadamia i meadow foam, naturalny skwalan i filtr SPF 50. Także słuchajcie, ten filtr SPF na pewno będzie fajnym rozwiązaniem na lato. Tutaj w ogóle widziałam, że jest kod rabatowy, więc zróbcie sobie screena, jeśli potrzebujecie. Na stronie Hean można sobie kupić te nowości i inne właśnie z takim kodem. Także słuchajcie, mamy 4 kolory. Poczekajcie, tutaj może Wam zaprezentuję 4 kolory kremów BB i 3 kolory korektorów. I słuchajcie, te korektory również mają SPF, tu jest SPF 20. Uważam, że jest to super pomysł, bo jest mało korektorów z SPF-em, a jednak ta okolica pod oczami, no również tego SPF-u wymaga. Nie każdy SPF taki, wiecie, kremowy do smarowania można używać też w okolicy oczu, więc to jest fajne rozwiązanie. Ja otworzę sobie odcień Natural, czyli 2. Tu mamy 1 Light, 2 Natural, 3 Medium i 4 Warm.
Zazwyczaj jestem taka dziś druga w kolejce, więc tak strzelam, że użyję sobie może tego odcienia Natural. Muszę wam przyznać, że bardzo lubię nowości od Hean. Oni zawsze jakoś tak fajnie wszystko przemyślą i jeżeli chodzi o gamę kolorów, jeżeli chodzi o szatę graficzną, to jest w ogóle jedna z moich ulubionych takich właśnie niedrogich, drogeryjnych marek, plus do tego jedna z niewielu, która ma naprawdę ładne szaty graficzne, jak to właśnie takie niedrogie, przystępne cenowo kosmetyki, bo mam wrażenie, że w niektórych firmach to po prostu czas się zatrzymał, jeżeli chodzi o design opakowań, a Hean gdzieś tam idzie z duchem czasu. No zobaczcie, jakie to jest śliczne. Nawet to takie brzoskwiniowe, półtransparentny koreczek już tak robi takie ładne wrażenie. Nie jest to najistotniejsza rzecz, jeśli chodzi o kosmetyki, ale no ja zwracam na to uwagę i uważam, że Hean bardzo ładne ma te opakowania. Ładny design. No i same nowości też są zawsze trafione. To są zawsze, niemalże zawsze hity. Także propsuję, jeżeli chodzi o markę Hean. Przechodzimy sobie do testu tego kremu BB. Jestem ciekawa, jak on sprawdzi się na mojej tłustej cerze i powiem wam, że już dzisiaj nakładałam SPF, więc nie wiem, czy nie będzie tego wszystkiego za dużo. Tak się prezentuje odcień numer 2. Wydaje mi się, że będzie idealny, bo on praktycznie wygląda tak jak kolor nam, zobaczcie, on się stapia całkowicie z moją szyją, więc powinien być spoczko. Mam świeżo umytą gąbkę, więc aplikujemy. Konsystencja jest taka kremowa, pośrednia, ani nie jest ciężka, ani nie jest super leciutka. Taki gęstszy kremik. Rozprowadzam sobie palcem i doklepuję troszkę gąbką. No i widzimy właśnie, że faktycznie krycie jest takie średnie, ładnie wyrównuje kolory, takie wiecie, delikatne zaczerwienienie, delikatne nierówności. Myślę, że jakichś takich mocniejszych zmian, typu wiecie, jakieś takie krostki, o tutaj pewnie tego mi nie zakryje jakoś znacząco. Więc wydaje mi się, że to jest takie idealne krycie właśnie na co dzień, które można sobie w razie czego punktowo dobudować. W ogóle aż mi się przypomniało, jak kiedyś recenzje na YouTubie wyglądały tak, że jak coś miało mocne krycie, to były pozytywne opinie, a jak coś miało niskie krycie, to od razu były negatywne i jakby tylko to się liczyło. Nie wiem, czy wy pamiętacie te czasy, że jak coś było delikatnie kryjące, to już generalnie było na straty wśród influencerek. I nawet nie było tak ważne to, jak on leży, jak on wygląda na skórze, tylko liczyło się to, żeby on krył. Teraz na szczęście idziemy w drugą stronę, żeby ta skóra wyglądała bardziej naturalnie i nie przeszkadzają nam aż tak bardzo jakieś delikatnie wychodzące spod spodu niedoskonałości, które nazwałabym raczej doskonałościami. Ale wiecie, o co chodzi. Więc myślę, że wiele z nas ucieszy się z takiego poziomu krycia, jakie daje właśnie ten BB, bo wszystko ładnie mi tutaj wyrównał. Zobaczcie, kolorystycznie nie odcina się od szyi. Na razie nie widzę, żeby oksydował, ciemniał. Zweryfikujemy sobie to jeszcze za jakiś czas. Ja jestem zadowolona z tego, jak to wygląda. Ma taki ładny glow, ale nie taki mokry, śliski i wiecie, obślizgły właśnie, tylko taki miękkie glow, takie satynowe. Myślę, że jak się to przypudruje, to będzie naprawdę ładnie wyglądać. A dla cer suchych to nawet nie przypudrowany, nie? Będzie ładnie, tak zdrowa ta buźka wygląda, podoba mi się. I przejdźmy sobie do drugiej części, czyli do korektora. I chyba tutaj też wezmę sobie dwójkę Natural, czyli tą środkową. Tu mamy 3 odcienie Light, Natural i Medium. 1, 2 i 3. Ja wyłożę sobie najpierw troszeczkę na podkładkę, w razie gdyby odcień mi na przykład nie podpasował, żebym mogła komuś oddać higieniczny produkt. W ogóle fajne kopytko, bo jest takie... Zobaczycie to, czy nie zobaczycie? Zobaczycie. Mięciutkie. Takie elastyczne, delikatnie, śmieszne kopytko. I to ma być korektor BB. Taki rozświetlający korektor z kompleksem pielęgnacyjnym, witaminą C, kwasem hialuronowym, mocznikiem, ekstraktem z ogórka. Koryguje przebarwienia i niedoskonałości. Lekko rozświetlający, pielęgnujący i korygujący. Doklepuję sobie gąbeczką. I jak to się prezentuje? Zobaczcie z bliska. Bardzo naturalne wykończenie ma. W ogóle skóra jak ładnie wygląda z bliska też. Naprawdę spoczko. Uważam, że krycie tego korektora nie jest mocne, raczej takie delikatne, lekkie do średniego. Może jakbyśmy sobie dobudowali to może będzie mocniejsze. Zweryfikuję to, bo wiem, że wiele osób woli jednak mocniej kryjące.
Dla mnie, na moje potrzeby, pod oko, ideolo. Jeżeli chodzi o krycie, nie potrzebuję bardzo mocnego, ale zobaczcie, że da się też delikatnie to krycie zbudować. No i widzimy tutaj z i tutaj bez, jak się prezentuje. Pod okiem wygląda bardzo ładnie. No tak naturalnie powiedziałabym. Jedna warstewka to w ogóle nie była widoczna, druga warstewka ciutkę widoczna, ale wciąż wygląda bardzo ładnie i naturalnie. Także spoczko. Myślę, że so far so good. Będę sobie w tym miesiącu te nowości testować, ale również pod koniec odcinka wrzucę Wam taką przebitkę, jak ten makijaż prezentował się po całym dniu, żebyście już mieli jakąś taką wstępną opinię na jego temat, czy warto go kupić, czy nie. Przejdę sobie do makijażu brwi i dzisiaj zaczniemy sobie tak troszkę opacznie, bo chciałabym zrobić sobie teraz makijaż oka, a dopiero na koniec przejść do makijażu reszty twarzy. Zaczynam sobie od mydełka ze Starsów. W razie czego, jakbym nie powiedziała, czego używam, to listę kosmetyków zawsze macie na dole w opisie, więc tam Was odsyłam w razie czego. A jeżeli chodzi o makijaż oka, to mi się dzisiaj chce koloru. I właśnie pomyślałam sobie, że nie coś takiego pstrokatego, ale taki na przykład jeden statement kolor, taki wiecie, dosłownie jeden kolor na całej powiecie, ale tak wiecie, porządnie taki roztarty, taki, żeby było to oko takie wielkie w tym kolorze. Także niby minimalistycznie, ale jednak maksymalistycznie. No i tak się zastanawiam właśnie, czy bym chciała jakiś zieleń, pomarańcz, żółty, niebieski może czerwony, może fioletowy. I tak powiem Wam, że może ten fioletowy właśnie. Nałożyłam mydełko, więc teraz lecę sobie z kredką. No i myślę, że chyba pójdziemy w ten fiolet. I ja sobie zacznę od cienia w kremie. Tutaj mam cień z Lamel Matte Eyes 405 Sign. Można ich używać jako bazę pod cienie suche albo po prostu solo. I ja chcę sobie nałożyć na całą powiekę, ale też dobrze, dokładnie, obszernie rozprowadzić i na górnej, i na dolnej powiece, tak żeby po prostu były najpierw oczy, potem ja. Albo inaczej, najpierw fiolet, potem ja. I właśnie miałam ochotę na taki odcień fioletu, czyli taki trochę po tej chłodniejszej stronie, nie idący w jakąś śliwkę, oberżynę, właśnie takie z czerwonymi podtonami, taki ciepły, tylko właśnie taki chłodniejszy. I raczej bym chciała tak na okrągło cieniować, czyli nie tak wyciągać, tylko raczej tak na okrągło. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie, bo jakoś tak naturalnie mi zawsze lekkie tutaj wyciąganie idzie, ale spróbuję bez. Dolna powieka. Trochę mocniej jeszcze ten dół. Na zasadzie, jak już mi się wydaje, że to już jest ten moment, gdzie powinnam przestać, to jeszcze trochę. I mniejszy pędzelek wezmę sobie tutaj do wewnętrznego kącika, bo tutaj łatwo jest się ubrudzić. I muszę teraz poszukać takiego fioletu zbliżonego kolorem, także dajcie mi chwilkę, pogrzebię w swoich, że tak powiem, zbiorach makijażowych i poszukam czegoś w podobnym klimacie. Zobaczcie, tak sobie swatchuję różne rzeczy i żaden mi tak do końca nie pasuje, ale chyba ten jest najbliżej tego, co chciałabym na tym oku uzyskać, a jest to paletka NYXa Ultimate I Know That's Bright, czyli taka super kolorowa. Może będzie spoko paletką na ten miesiąc, żeby właśnie wprowadzić do makijażu jakieś fajne akcenty kolorystyczne, więc niech będzie. Konkurowała z Pastel Drip, ale jednak Pastel Drip niestety przegrała. I użyję sobie może tego samego pędzelka, tylko drugiej strony. Zobaczmy, co z tego będzie. I wklepuję na początku. No, powiem Wam, że to jest to, na co miałam ochotę. Na razie jeszcze nie wygląda, bo brakuje też opanowania mojej skóry, jakiegoś bronzera, pudru, ale myślę, że to będzie całkiem fajny look. Wziąłam sobie inny pędzelek do rozdymienia krawędzi. Tym dużym jednak mogłoby wyjść zbyt chaotycznie. Tutaj chcę, żeby było to, wiecie, takie duże, obszerne na całe oko, ale jednak trzeba mieć kontrolę, żeby nie wyglądało zbyt messy, zbyt chaotycznie. Jednak trzeba nawet w takich lookach dbać o estetykę makijażu. W ogóle zastanawiam się nad nagraniem odcinka o estetyce w makijażu właśnie. Dajcie znać, czy taki temat by Was interesował. Już mi tu okularki znikają, bo tutaj są takie wytłoczenia. Niektóre mają okularki, niektóre mają takie słoneczka i tutaj już prawie mi znika te
znikają te okularki. A jak jest w ogóle gramatura tych cieni? Czy tutaj jest jakaś informacja? No bo one się wydają, te krateczki takie nieduże, tych kolorów jest sporo. 16 cieni, a jednak paletka jest taka malutka, no nie? Porównując do, nie wiem, 15 Glam Shopowe, które są duże. 0,8 grama chyba? Tutaj z przodu jest jakaś taka informacja, że chyba 16 razy 0,8 grama. A na przykład Glam Shop ma 15 razy 1,6 grama, więc jest dużo większy sam cień, no nie? Sam w sobie. To może być plusem i może być minusem, zależy. Jak ktoś chce mieć dużo kolorów, no to w sumie fajnie jest mieć dużo mniejszych niż dużo dużych. A jak ktoś nie lubi za często kupować kosmetyków, no to ta gramatura jest mała, nie? Więc na pewno szybciej się zużyje. Dla dękujących i wszystkich, którzy mają Project Pan, to na pewno będzie łatwiej zużyć taki. Dobra, jeszcze sobie później dopracuję to blendowanie tutaj dookoła. Też już jest generalnie całkiem spoko wygląda, ale jak się przypudruję, to też będę mogła sobie wszystko dokładnie jeszcze doszlifować, dopracować. Zacznę sobie bronzerem Zimna Oliwka z Glam Shopu, który mam przełożony do takiego kółka. Jakbyście nie wiedzieli, co nie? Ale powiem Wam, że czasami to jest taka rozkmina, czy na przykład mówić coś po raz setny, ale z jednej strony wiem, że są tutaj widzowie, którzy obserwują mnie, oglądają od lat i wszystko już wiedzą, a ja się powtarzam, ale są też nowe osoby, które mogą na przykład czegoś nie wiedzieć, nie być zorientowane, więc to jest zawsze taka, wiecie, taka rozkmina, czy mówisz, czy nie mówisz niektórych rzeczy, takich czasami może oczywistych. W ogóle jak kiedyś, jak jeszcze nie miałam kanału i oglądałam jakieś odcinki, to właśnie mi się wydawało, że ludzie te odcinki nagrywają właśnie, jak nagrywają regularnie, to bardzo dużo mówią takich rzeczy, że ja gdy pierwszy raz to oglądałam, to nie rozumiałam, o czym oni mówią, w sensie nie wiedziałam, no bo wiedziały o tym osoby, które na przykład oglądają dany kanał wiecie, od dłuższego czasu i są w temacie. I ja sobie tak pomyślałam, że no, jak ja bym nagrywała coś na YouTubie, to bym starała się, żeby za każdym razem, wiecie, były te informacje takie jakby świeże, że to nie jest tak, że jak ktoś wejdzie w jakiś stary filmik 5-letni, to nie będzie jakby wiedział, o co chodzi, albo nie będzie wiedział, co to za kosmetyk, albo co to za kolekcja, ale w praktyce jednak jest tak, że no, powtarzać się za każdym razem, czy mówić tak rzeczy, jakby były dla wszystkich zupełnie nowe, gdzie wiem, że tutaj oglądają mnie w dużej mierze osoby już od dłuższego czasu, mam tu takich widzów naprawdę bardzo wiernych, że tak powiem, no to też dla nich to jest bez sensu, żebym ja znów powtarzała coś, co już wiedzą. Także miałam zawsze taką rozkminę. Wydawało mi się, że to jest takie, wiecie, ja tak będę robiła, ale wcale tak nie robię. Rzeczywistość jednak weryfikuje pewne rzeczy, a jak ktoś się nie zna na tym, co mówi, no to może się grubo, że tak powiem, pomylić. Użyję sobie pudru Chanel Universelle Libre i wtłoczę sobie ten puder tutaj w strefę T. I tutaj też blisko pod oko, to sprawi, że jak będę później sobie coś rozcierać w tym miejscu, to będę miała taki, wiecie, bardzo rozblurowany efekt. Po prostu puder pomoże mi w takim idealnym blendowaniu. To może jak używamy dzisiaj marki Han i testuję markę Han, to wrzucimy sobie również róż marki Han. To jest ten, który testowałam w jednym z ostatnich odcinków z testem nowości i to jest Blush Baby w odcieniu 05 Innocence. I wiele z Was właśnie pisało, że super jest rozmiar tego różu i faktycznie on jest mały gramaturowo i ja tutaj znalazłam informację, że on ma 3,2 grama, także w porównaniu do innych róży to jest naprawdę spoko, bo na przykład tutaj mamy róż, tutaj uświniłam, z Diora ten, no to on ma 4,4 i on już mi się wydawał, że nie jest jakiś bardzo duży. Na przykład te wypiekane ze Stars mają 5,5, ten z RMS ma 7, także ten jest w ogóle gigantyczny. Na przykład serduszko z Glamu ma 6, taki z Lancome, on jest taki, wiecie, na połowę opakowania, on ma 5,1, więc faktycznie jest malutki. I uważam, że to jest bardzo dobre posunięcie. Chociaż się uważa, że wiecie, im większy, tym lepszy i tak się często patrzy, wiecie, no na stosunek po prostu
wielkości gramatury do ceny i tylko to się liczy, ale powiem Wam, że w tych czasach, gdzie my wszystkiego mamy bardzo dużo i te kosmetyki się zużywają naprawdę długo i zużyć taki róż suchy to jest w ogóle niemalże niemożliwe, przez co używamy tego kosmetyku długo po terminie ważności, więc on jest już taki nieświeży, no nie jest to zbyt okej. Więc ja uważam, że to jest świetne posunięcie, żeby robić takie róże i ja w ogóle apeluję do wszystkich marek kosmetycznych i do Hean i do wszystkich innych, róbcie więcej małych opakowań, naprawdę, bo ciężko jest zużyć bronzer, róż, cienie, wszystko w dużych gramaturach, po prostu. A na przykład tutaj mamy 12 miesięcy PAO. Myślę, że w rok spokojnie jesteśmy w stanie zużyć takiej wielkości róż. Natomiast jak mamy, wiecie, 5 innych kolorów albo i więcej i każdy z nich ma taką dużą gramaturę, to naprawdę no, ciężko jest to wszystko zużyć. Wywalać szkoda i potem używamy takich, wiecie, takich śmierdzieli starych, no nie? Nie jest to do końca bezpieczne, dlatego apeluję jeszcze raz. Naprawdę ja się nie obrażę za małe opakowanie, które jest wygodne i poręczne, żeby zabrać ze sobą do kosmetyczki. Przypuszczam, że jak będę gdzieś wyjeżdżała na jakiekolwiek wyjazdy, weekendy, cokolwiek, to przypuszczam, że najprędzej sięgnę po właśnie takiej wielkości róż, bo zajmie mi mało miejsca w kosmetyczce, nie będę musiała brać wielkiego, wiecie, kosmetycznego bagażu i ten kolor jest śliczny. Tak podsumowując temat pojemności, nie? Użyję sobie rozświetlacza z paletki Viva Glam Shop, bo on jest delikatnie różowy i myślę, że będzie mi tutaj fajnie pasować. I ja sobie ostatnio upodobałam używanie tego rozświetlacza gąbeczką właśnie. Jakoś tak mi się to ładnie wszystko rozkłada i pięknie wygląda. Troszkę nosek, może brudka ciutka. Okej. Zaczyna mi się to wszystko podobać, wszystko zaczyna się, wiecie, sklejać, że tak powiem, w jedną całość. I teraz tak, mój ukochany trik, czyli biorę sobie puder, to nie jest puder, to jest podkład w pudrze przesypany, podkład w pudrze z Glam Shopu, którym sobie tutaj jeszcze doblenduję wszystko idealnie, ale wiecie co? Chyba sobie wezmę jednak jaśniejszy odcień w oryginalnym opakowaniu i to jest odcień jasny. I ja ten jasny właśnie najczęściej sobie używam na przykład jako taki korektor pod oko, albo właśnie do czyszczenia tutaj okolic, na przykład pod brwią, więc biorę sobie pędzelek, fajnie, żeby był taki leciutko chociaż spłaszczony i dochodzę sobie tutaj pod samą brewkę, doczyszczam sobie dzięki temu przy okazji linię brwi i doczyszczam sobie moje blendowanko tutaj w tej okolicy. I jeszcze raz wracam do pędzelka z cieniami i tak sobie, wiecie, lawiruję między podkładem a cieniem. 6. 7. Blink, blink. Jestem bling bling, ale nie mam żadnych błyskotek. To jak bling bling mam Masz być? blink, blink łańcuch. A bling bling łańcuch, jo. A ja patrzę na fioletowe oczy i myślę, no jakie bling bling? Dlaczego? Okej, mam, myślę, że ładnie już to wszystko dopracowane i nałożę sobie taki eyeliner. Zobaczcie, że bardzo podobny kolor i to jest eyeliner z Affectu w odcieniu, nie wiem jakim, ale jest to fiolet. Szukałam jakiejś kredki, ale nie znalazłam żadnej kredki, ale właśnie mam ten eyeliner. Wytuszuję sobie rzęsy. Tutaj mam maskarę taką granatową, ale ona jak zasycha, to wygląda praktycznie jak czarna. I tęczówka w ogóle mi się zrobiła taka bardziej turkusowa. I jeśli chodzi o usta, to wydaje mi się, że tutaj fajnie będzie pasować jakiś jasny odcień, taki właśnie nudziakowy. Wtedy tu, wiecie, wszystko będzie nudziakowe i tylko będzie to oko po prostu widoczne. I pomyślałam w pierwszym momencie o błyszczyku, bo wydaje mi się, że jak mam teraz jakiś taki delikatny błyszczyk na ustach, to fajnie to wygląda, tylko właśnie chcę jeszcze mocniej przytłumić kolor ust, więc chyba sobie użyję Luxa z Glam Shopu. Powiem Wam, że ten błyszczyk beżowy jest po prostu genialny, ale jak teraz patrzę na ten kolor, to jednak bym wolała coś chłodniejszego. Znaczy on jest generalnie po tej chłodniejszej stronie, ale jednak przy tej bluzce się wydaje taki aż brzoskwiniowy. To spróbuję jeszcze inną opcję. Włoska szminka. Ona jest taka naprawdę chłodna, jest bardziej brązowa, ale też nie jest jakaś ciemna bardzo. Ostatnie szlify
I myślę, że makijaż jest skończony. No naprawdę ten fioletowe oko wygląda absolutnie genialnie. Jest takie, no właśnie, że ono wychodzi na pierwszy plan właśnie dzięki temu, że wiecie, mam schowane włosy, mam neutralną stylizację, neutralne usta i widać tylko to fioletowe oko. No i właśnie dzięki temu, że nie ma za dużo innych kolorów tutaj, to wygląda ten fiolet tak elegancko, że niby jest to taki fiolet, wiecie, dyskotekowy, trochę kojarzący się z latami 80., ale przez ten balans tutaj, no moim zdaniem wygląda to fajnie i tak nowocześnie. Jeszcze spryskam się delikatnie mgiełką utrwalającą i, że tak powiem, można iść w świat. A propos wielkiego świata, ja zaraz idę sadzić drzewka, także tak wygląda mój wielki świat. Więc dajcie mi znać, czy interesuje Was recenzja tego produktu. Jeżeli macie, to też napiszcie, co o nim myślicie, bo może już wpadły w Wasze łapki. Piszcie, co trafia do Waszej kosmetyczki miesiąca, jakie są Wasze kolorystyczne nastroje i jeżeli chcecie zobaczyć podsumowanie właśnie dokładne tych produktów, to zapraszam Was za miesiąc, no i oczywiście do moich innych filmików. Jeżeli mało jest Wam wciąż oglądania mnie, to zachęcam Was do zaglądania na moje pozostałe socjale, macie linki na dole w opisie i widzimy się w następnym odcinku. Dziękuję Wam serdecznie, trzymajcie się, do następnego, pa, pa. I taka szybka przebitka po całym dniu noszenia jest około godziny 19, więc już trochę ten makijaż mam na sobie. Tutaj ściągnęłam sobą, żebyście zobaczyli, jak się ten makijaż prezentuje po całym dniu bez żadnych poprawek i właśnie po ściągnięciu sebum. Nic się nie stało z tym makijażem. Przepięknie się utrzymał ten krem BB, nic mi się nie zebrało, nie zważyło. Może minimalnie tu w okolicy ust. Ociupinkę, natomiast no miałam pod spodem SPF, a u mnie się zawsze gorzej na SPF wszystko trzyma, ale generalnie nawet to wyświecenie, jak na tłustą cerę i na krem BB, to powiem Wam, że wcale nie jest takie złe. Także będę testowała dalej i póki co jestem bardzo pozytywnie zaskoczona.